Vogue to najbardziej rozpoznawalny magazyn o modzie, sztuce i kulturze na świecie. Też jeden z najstarszych, bo ma prawie 130 lat. W Polsce wydajemy go od 4. Pokazujemy trendy mody, postaci ze świata sztuki i kultury, no ale dużą częścią naszej pracy i w zasadzie taką najbardziej emocjonującą są sesje zdjęciowe. Tych sesji zdjęciowych powstaje bardzo wiele, co widać w każdym miesięcznym wydaniu magazynu. Te sesje to godziny pracy, tygodnie pracy, czasami miesiące pracy, no bo w przypadku jakichś zagranicznych gwiazd, światowych sław, no to ten proces zaczyna się naprawdę wcześnie, czasami kilkanaście miesięcy przed realizacją projektu, czasami trzeba trochę o to pozabiegać. Te projekty różnią się znacząco od siebie. Przygotowujemy też sesje zdjęciowe do internetu, na nasz portal, bo nie tylko to są sesje drukowane, jakieś projekty specjalne dla klientów. Każda ta sesja jest inna, każda wymaga innego przygotowania. Ich wspólną cechą jest to, że w zasadzie cały czas coś się dzieje. Przygotowanie takiej sesji składa się z kilku etapów. Pierwszy to taka faza kreatywna, kiedy i wewnętrznie w redakcji z naszymi współpracownikami z całego świata omawiamy koncepty, kierunki, trendy estetyczne, analizujemy to, co na wybiegach. No i na tej podstawie powstają jakieś wstępne zarysy tego, co będziemy fotografować, jak będziemy fotografować i gdzie będziemy fotografować. To jest taka przyjemna faza, która się składa z burz mózgów, z wzajemnych inspiracji, z dyskusji, przeglądania setek zdjęć, przyrządzania czy przygotowywania moodboardów, jakichś tablic inspiracyjnych. Bardzo przyjemna faza. Kolejna, a to jest taka faza produkcyjna, w której no już szukamy konkretnych twarzy, konkretnych miejsc. Zdobywamy też ubrania, nad czym pracuje cały dział mody Vogue'a. Te ubrania, tak samo jak nasi współpracownicy, podróżują po całym świecie. Wypożyczamy je od projektantów. Niestety mitem jest to, że dostajemy je na własność. One przed każdą sesją, czasami w ostatniej chwili, przychodzą do nas z różnych stron świata, czasem w różnym stanie, bo te ubrania pracują przez cały sezon. No i te ubrania za każdym razem musimy przygotować najpierw do tego, żeby przenieść je na plan, sfotografować, no a potem zwrócić. Też dbamy o relacje z markami, z którymi współpracujemy, więc zależy nam na tym, żeby te ubrania wracały do właścicieli, często nawet w lepszym stanie niż je dostaliśmy. To też taki duch współpracy, no bo one trafiają potem do naszych zaprzyjaźnionych stylistów z całego świata albo do showroomów, z którymi pracujemy, najlepszych światowych marek. To są ubrania najwyższej jakości, często bardzo wymyślne, z naturalnych, wyszukanych tkanin, jakieś żakardy, jedwabie, często ubrania jakiejś niesamowitej konstrukcji i mamy swoje narzędzia do tego, żeby się nimi zająć, o czym zaraz opowiem. Ważne są dla nas też aspekty takie ekologiczne. Często modelki czy bohaterki naszych sesji zdjęciowych te ubrania mają na sobie przez zaledwie kilka minut. One nie wymagają prania chemicznego. Czasami wystarczy je tylko odświeżyć, odparować czy zdezynfekować, co jest szczególnie ważne w tych czasach, szczególnie jeżeli współpracujemy z osobistościami świata kultury, sztuki, z projektantami, ale też z aktywistami na przykład, bo te trendy, które pokazujemy, to nie tylko trendy wizualne, to także trendy społeczne, te trendy właśnie z zakresu nowych technologii, czy jakichś innowacji, także innowacji społecznych. No i sami chętnie z takich rozwiązań korzystamy. Mamy na co dzień w redakcji pomocnika, szafę LG Styler, super wygodną dla nas rzecz. Po pierwsze, ona świetnie się komponuje w minimalistyczny design naszej garderoby. Też pełni funkcję lustra, co jest bardzo praktyczne, ale to jest takie miejsce, w którym te rzeczy, nawet filcowe kapelusze formowane ręcznie, czy rzeczy z misternych plecionek, możemy odwiesić na kilkadziesiąt minut i wyjąć je wygładzone, odświeżone, zdezynfekowane. Często z tego rozwiązania, nie będę ukrywać, korzystamy też prywatnie, czasami po całym dniu w redakcji, mamy wieczorem jakieś spotkania
No i wtedy super praktycznym rozwiązaniem jest te swoje nawet prywatne ubrania trochę odświeżyć w czasie pracy, co jest tak szybkie i wygodne. Zdarza się, że te rzeczy zmokną także w czasie sesji zdjęciowej. Pamiętajmy, że one powstają w różnych warunkach, czasem w strugach deszczu, czasem w jeziorze. Super praktyczne jest to, że w takiej szafie można ubrania wysuszyć, też w takiej pozycji pionowej. Dzięki temu nawet te drogie tkaniny, które pewnie normalnie wysuszone miałyby jakąś taką fakturę pofalowaną, na czym niekoniecznie nam zależy, no to tutaj faktycznie one są zupełnie wygładzone i też pozbawione jakichś nieprzyjemnych zapachów, albo nawet tych przyjemnych zapachów, no bo często bohaterki naszych sesji zdjęciowych noszą jakieś wyrafinowane perfumy, a niekoniecznie zależy nam na tym, żeby ten zapach utrzymać na dłużej. Jeśli chodzi o trendy na nadchodzące sezony i też kolejne, no to widzimy taki zwrot w stronę naturalnych tkanin, ale też takich poddanych jakiejś rzemieślniczej obróbce. Często to są skóry albo dzianiny, nawet robione ręcznie, jakieś sploty, bardzo skomplikowane tekstury z naturalnych włókien, które nie lubią takiego tradycyjnego prania i też w zasadzie go nie wymagają, no bo wełny mają naturalną powłokę ochronną z lanoliny, której nie chcemy uszkodzić zbyt częstym praniem, no i wtedy takie odświeżenie parowe, a LG Styler właśnie do odświeżania wełny ma specjalny program, jest jak najbardziej wskazane. My żyjemy dosyć intensywnie i dynamicznie. Projekt goni projekt, tak naprawdę jesteśmy w ciągłym biegu. Nasz dział stylizacji jest w rozjazdach, dlatego czasem trzeba załatwiać sprawy zdalnie, do czego chyba wszyscy jesteśmy w tych czasach po-covidowych przyzwyczajeni. No i nasi styliści bardzo chętnie korzystają z tej funkcji, którą daje LG Styler, sterowania szafą za pomocą smartfona. Tak, czasami dziewczyny w drodze do redakcji po prostu klikają w aplikacji odpowiedni program, no i jak wbiegają do biura, no to tylko sięgają szybko po te rzeczy już przygotowane do zwrotu i lecą dalej.